Jak to możliwe, że BMW 507, samochód, który dzisiaj wygląda jak definicja klasy, w swoim czasie był projektem, który firmę prawie pogrążył? Bo 507 powstał na styku trzech rzeczy: ambicji BMW, amerykańskich oczekiwań i brutalnej matematyki produkcji. I w tej historii nie ma złego auta. Jest za to bardzo dobry przykład, jak nawet piękny pomysł potrafi się wysypać, jeśli nie pasuje do rynku. Wyobraź sobie BMW połowy lat 50. To nie jest dzisiejszy gigant, to firma, która po wojnie próbuje znaleźć nową tożsamość. Nie ma jeszcze w głowie hasła Ultimate Driving Machine. Nie ma pewności siebie, nie ma stabilności finansowej. Są za to dwa skrajne światy. Z jednej strony eleganckie, ciężkie limuzyny pokroju 501 i 502. Z drugiej małe, praktyczne pomysły na przetrwanie w rodzaju Issetty. I pomiędzy tym wszystkim jest marzenie. Wrócić do ligi marek, o których mówi się z podziwem, a nie z sympatią. Tyle, że marzenia w motoryzacji mają jedną wadę. Kosztują. Czasem dosłownie, na sztuce. I wtedy wchodzi on. Max Hoffman. Dlaczego to właśnie importer z USA miał tak ogromny wpływ na to, co BMW zaczęło projektować w Europie? Bo Hoffman miał dostęp do tego, co w latach 50. było najważniejsze. Do amerykańskiego klienta z pieniędzmi i do kanału sprzedaży, który potrafił zrobić z europejskiego auta must have. BMW nie kupiło od Hoffmana tylko dystrybucji, kupiło obietnicę. Zróbcie to dobrze, a Ameryka was wyniesie. Hoffman był postacią z tego typu historii, gdzie granica między genialnym handlarzem a człowiekiem o wielkim ego jest cienka jak papier. On znał luksusowy rynek w USA, znał snobizm, znał mechanizm. Nowy model musi wyglądać jak $1 000 000, ale nie może być nie do uzasadnienia drogi. Musi dawać prestiż, ale też musi mieć prostą opowieść. Dlaczego właśnie to Hoffman nie był przypadkowym sprzedawcą? W tamtych czasach importer potrafił być kimś w rodzaju producenta na pół etatu. Naciskał, sugerował, negocjował, czasem wręcz wymuszał. Hoffman miał jeden konkretny pomysł. BMW powinno zrobić Roadstera. Eleganckiego, otwartego, takiego, który w Kalifornii będzie wyglądał jak naturalne przedłużenie stylu życia. I tu ważny szczegół. On nie chciał kolejnego europejskiego auta. On chciał auta, które stanie naprzeciwko Mercedesa 300 SL, albo przynajmniej obok niego, w tej samej rozmowie. A to był odważny plan. Czemu porównanie do 300 SL jest kluczowe dla zrozumienia porażki 507? Bo 300 SL już wtedy miał legendę wbudowaną w cenę. Wyścigi, technikę, nazwę, prestiż. BMW próbowało wejść do tej samej klasy bez równie mocnego uzasadnienia w oczach amerykańskiego klienta. W luksusie cena nie zabija sama z siebie. Zabija wtedy, gdy klient nie czuje, że to ma sens. 300 SL był samochodem, o którym mówiło się jak o czymś wyjątkowym. Nawet jeśli ktoś nie był fanem motoryzacji. Drzwi skrzydłowe, wyścigowy rodowód, aura technologii. W USA taki samochód mógł być drogi, bo był tym Mercedesem, tym, którego rozpoznajesz z daleka. A BMW? BMW miało prestiż w Europie, ale w USA nie było jeszcze tak mocno zakorzenione świadomości. A Hoffman chciał zrobić z BMW markę, która będzie kupowana z tych samych powodów co Mercedes. Status, styl, jakość. Tylko że jest różnica między chcę, żeby tak było, a rynek już to tak widzi. BMW zatrudnia projektanta. Albrecht Graf von Goertz. I to nie jest przypadkowy wybór, ani klasyczna decyzja korporacyjna. Goertz nie był tatowym stylistą BMW, nie wyrósł z niemieckiej szkoły inżynierskiej i nie projektował pod linie montażowe. Był człowiekiem, który myślał o samochodzie jako formie użytkowej, a nie jako o produkcie przemysłowym. Dlaczego BMW, firma z wyraźnie technicznym DNA, oddało tak ważny projekt w ręce kogoś z zewnątrz? Bo BMW nie szukało wtedy tylko samochodu, szukało wizerunku, czegoś, co da się rozpoznać jednym spojrzeniem i co będzie wyglądało światowo, na tle konkurencji. Goertz zaprojektował 507 w logice zupełnie innej niż amerykańskie Roadstery czy sportowe Mercedesy. Nie interesowała go agresja ani manifestacja osiągów. Skupił się na proporcjach, długiej masce, zwartej kabinie, czystej linii bocznej i spokojnej, niemal neutralnej elegancji. To auto nie miało krzyczeć, że jest szybkie. Miało wyglądać tak, jakby zawsze było na swoim miejscu. 507 nie wyglądało jak produkt sezonu, wyglądało jak coś, co nie potrzebuje tłumaczenia, o ile patrzysz na nie kategoriami estetyki, a nie rynku. Problem w tym, że estetyka Goertza bardzo słabo współpracowała z realiami produkcji BMW końca lat 50. Linie, które na rysunku były czyste i logiczne, w fabryce oznaczały ręczne dopasowywanie paneli, niską powtarzalność i wysokie koszty jednostkowe. To nie był projekt fabryczny. To był projekt, który zakładał, że samochód ma wyglądać idealnie, nawet jeśli oznacza to, że każdy egzemplarz powstaje trochę jak osobny projekt. Czy Goertz zaprojektował samochód źle? Nie.
zaprojektował go konsekwentnie według własnej logiki. Tylko, że była to logika formy, a nie logika skali. 507 nie było źle zaprojektowane. Było zaprojektowane tak, jakby BMW było marką gotową na produkcję luksusowych obiektów, a nie firmą, która wciąż walczyła o finansową równowagę. W tym sensie Gerz nie był przyczyną porażki 507, ale jej lustrem. Pokazał, dokąd BMW chciało dojść wizerunkowo, zanim jeszcze miał narzędzia, aby tam realnie funkcjonować. Skoro Hoffman chciał Roadstera dla USA, czemu BMW nie dopilnowało ceny? Bo BMW nie miało skali i narzędzi, żeby utrzymać koszty w ryzach przy takiej konstrukcji i sposobie produkcji. Cena 507 nie była wynikiem pazerności. Była wynikiem tego, że projekt poszedł w stronę marzenia, a nie w stronę fabryki. Hoffman, według opowieści przewijających się w źródłach, zakładał, że auto będzie w USA pozycjonowane mniej więcej w okolicy kilku tysięcy dolarów. Tak, żeby klient, który marzy o czymś prestiżowym, miał alternatywę. Żeby 507 było w zasięgu kogoś, kto chce luksus, ale nie chce płacić jak za absolutny top. Tymczasem finalnie cena w USA była bardzo wysoka. I to do tego stopnia, że 507 potrafiło kosztować więcej niż Mercedes 300 SL. I teraz pomyśl. Kupujesz samochód w 1957 roku. Masz pieniądze. Stoisz w salonie i widzisz dwie opcje. Mercedes 300 SL. Auto, o którym mówi się jak o technologicznej rakiecie. Legenda wyścigów, ikona. Wszystko mający. I BMW 507. Piękny Roadster. Elegancki. Ale w USA jeszcze bez takiej otoczki. Jeśli ceny są podobne, albo BMW wychodzi drożej, to co się dzieje w głowie klienta? Nie jakie to piękne, tylko dlaczego to jest droższe? I to pytanie jest zabójcze. Co tak naprawdę sprzedaje luksusowy samochód? Parametry czy historia? W segmencie marzeń sprzedaje się narracja, rodowód, status, rozpoznawalność i powód, dla którego to jest wyjątkowe. 507 miał piękno, ale rynek chciał także argumentu, który da się powtórzyć jednym zdaniem. BMW próbowało opowiedzieć 507 jako prestiż. Tyle, że prestiż to nie jest coś, co włącza się przełącznikiem. Mercedes budował go latami, a 300 SL był kulminacją. BMW próbowało zrobić kulminację szybciej. I tu wracamy do Hoffmana. On rozumiał rynek, ale rynek nie zawsze daje się przestawić szybko. Nawet jeśli masz świetny produkt. Hoffman był w USA kimś, kto widział klientów, zanim producent w Europie w ogóle zobaczył zamówienia. Wiedział, czego chcą bogaci Amerykanie. Styl, łatwość, wizerunek. Wiedział też, jak działa moda. Dziś Roadster jest hitem, jutro ludzie chcą czegoś innego. Czas był ważny. I tu pojawia się drugi aspekt. Presja czasu. Jeśli zrobisz auto za późno, rynek już będzie gdzie indziej. Jeśli zrobisz je za drogo, rynek też będzie gdzie indziej. A jeśli zrobisz je drogo i późno, to już w ogóle po ptakach. BMW próbowało dowieść marzenie, ale marzenie miało termin. Co jest najgorszym scenariuszem dla producenta, który robi drogie auto? Niska sprzedaż przy wysokich kosztach jednostkowych. 507 stało się rzadkie nie dlatego, że BMW planowało kolekcjonerską edycję. Stało się rzadkie, bo rynek nie chciał tego kupować w tej cenie. Dziś liczba 252 egzemplarzy brzmi jak magia. O, ale rarytas. Wtedy to brzmiało jak alarm. To się nie spina. I teraz najważniejsze. Niska sprzedaż nie tylko oznacza mały przychód. Ona oznacza brak efektu skali. A brak efektu skali oznacza, że koszt produkcji nie spada, tylko zostaje wysoki. To jest błędne koło, z którego trudno wyjść. Dlaczego 300 SL mógł kosztować fortunę, a 507 nie mogło? Bo Mercedes sprzedawał klientowi gotową odpowiedź na pytanie, dlaczego to jest warte tyle pieniędzy. BMW zostawiało klienta z pytaniem, a czemu tak drogo? W luksusie wygrywa ten, kto nie każe klientowi się tłumaczyć zakupu. Mercedes 300 SL był tym samochodem. Kupowałeś i nikt nie pytał po co. BMW 507 mimo urody mogło uruchamiać wątpliwości. A wątpliwość jest zabójcza, kiedy chodzi o duże pieniądze. To nie jest kwestia jakości, to jest kwestia statusu w danym momencie. Dlaczego więc model produkcji, który u Ferrari działał od lat, w przypadku BMW 507 okazał się problemem? Odpowiedź leży w filozofii, a nie w jakości. Ferrari od początku funkcjonowało jako producent niszowy, dla którego ręczna produkcja, niska skala i wysoka cena były elementem tożsamości, a nie przeszkodą do obejścia. BMW natomiast myślało o wzroście i większym wolumenie, ale przy 507 produkowało jak manufaktura, z ręcznym pasowaniem elementów i bez efektu skali, co automatycznie windowało koszty. Zatem Ferrari było drogie, bo dokładnie tego oczekiwała jego klientela i stała za nim legenda. BMW wyszło drogo, choć chciało sprzedawać więcej i rynek nie był jeszcze gotowy, by zaakceptować takie połączenie ambicji i ceny. Było tak źle, że wezwano nawet na pomoc Elvisa Presleya.
Tak, Elvis miał 507. Tylko że nawet Elvis nie zrobił z 507 bestsellera. Stał się raczej jednym z tych elementów, które później budują legendę. Czy gwiazda może uratować samochód? Może pomóc, ale nie zmieni fundamentu, ceny, dostępności i pozycji marki na rynku. Elvis dodał 507 blasku, ale blask nie rozwiązuje rachunków. Skoro dziś 507 jest ikoną, to czy ono naprawdę przegrało? Jako produkt rynkowy w latach 50. tak, zdecydowanie. Jako element historii marki paradoksalnie nie. 507 wygrało z czasem, ale w swoim momencie przegrało z matematyką. BMW 507 jest piękne, jest też ważne. Ale jeśli spojrzeć na to oczami zarządu w tamtych latach, to była droga lekcja. Nie wystarczy zrobić samochód, który wygląda jak marzenie. Trzeba jeszcze mieć markę i skalę, które sprawią, że rynek uzna jego cenę za normalną. Czy BMW 507 było tylko jednorazowym epizodem? Czy jednak zostawiło realny ślad w późniejszych roadsterach BMW? Zostawiło, i to bardzo wyraźny, choć nie w formie dosłownego kopiowania. Gdy BMW wróciło do idei roadstera w latach 90., zaczęło od modeli z serii Z, które w różnym stopniu odwoływały się do tej samej logiki co 507. Długiej maski, cofniętej kabiny, roadstera jako osobnej, emocjonalnej wizytówki marki. Z1 pełniło rolę manifestu i testu idei. Z3 było pierwszą próbą przełożenia klasycznych proporcji na produkt masowy. Z8 stał się najbardziej bezpośrednim hołdem dla 507 pod względem formy i pozycjonowania, a Z4 kontynuowało tę linię już w nowoczesnym języku stylistycznym. BMW 507 nie stworzyło serii Z w sensie technicznym, ale stworzyło jej punkt odniesienia. I dopiero gdy marka miała odpowiednią skalę, pieniądze i pozycję, mogła wrócić do tego pomysłu bez ryzyka, które w latach 50. okazało się dla niej zbyt duże. I być może najciekawsze w tej historii jest to, że 507 nie poległo przez awarię, przez zły produkt czy przez brak talentu. Ono poległo przez niedopasowanie. Hoffman chciał podbić USA i mieć cenę do przełknięcia. BMW chciało prestiżu i zrobiło auto jak dzieło sztuki. A rynek chciał mieć powód, żeby zapłacić więcej niż za 300 SL. I kiedy te trzy rzeczy się nie spotkały, wyszła piękna katastrofa. A wy co sądzicie o BMW 507? To bardziej porażka biznesowa, czy jednak ponadczasowa ikona stylu? Podzielcie się proszę swoją opinią w komentarzu. A jeśli chcecie być informowani o następnych odcinkach, to możecie zasubskrybować kanał. I do następnego.